Zapraszamy do wysłuchania orędzia Boga Ojca z dnia 26 lipca 2024 roku przekazanego do żywego płomienia. Jest to przekaz numer 1358. Oto orędzie, w którym Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, wzywa nas do refleksji nad naszą wiarą i relacją z Nim. Jest to pełne miłości, ale i troski, przypomnienie o niezmierzonej miłości, jaką Ojciec darzy każde z Jego stworzeń. W obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń Bóg Ojciec pragnie nas prowadzić drogą prawdy, sprawiedliwości i duchowej czystości. Wzywa nas do głębokiej, szczerej wiary, do oddania się Jego woli i do nieustannego dążenia do świętości w codziennym życiu. W swoim orędziu Bóg Ojciec wskazuje na kluczowe znaczenie posłuszeństwa Jego głosowi, rozpoznawania i odrzucania pokus złego ducha, a także na konieczność cierpliwej pracy nad sobą. Bóg Ojciec przypomina również o szczególnej roli Maryi, Królowej Nieba i Ziemi, w planie zbawienia ludzkości oraz o jej ogromnej mocy w walce z siłami ciemności. Przez całe orędzie przebija się głębokie pragnienie Boga, by każdy człowiek odpowiedział na Jego miłość, zaufaniem i pełnym oddaniem się Jego świętej woli. Jest to wezwanie do duchowej mobilizacji, do nawrócenia i podjęcia walki duchowej w obliczu nadchodzących wydarzeń, które zmienią oblicze świata. Orędzie to jest również przypomnieniem, że choć zło zdaje się nasilać swoje działania, to ostateczne zwycięstwo należy do Boga, który w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu prowadzi nas ku wiecznemu zbawieniu. Zapraszamy do uważnego wysłuchania słów Boga Ojca, które niosą nadzieję, otuchę, ale także przestrogę i wezwaniem do działania. Niech te słowa staną się źródłem duchowej siły i inspiracji na drodze do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. Treść przekazu. Ja jestem, który jestem, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Tak bardzo niezmiernie was kocham, o dziadki miłe, tak bardzo miłuję, pragnę od was waszej miłości, cierpliwości i zaangażowania, usilnej pracy nad sobą samym. Tak bardzo pragnę, abyście nieustannie podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli pomimo licznych przeszkód. Tak bardzo chcę i pragnę waszej czystej, świętej wiary, nadziei i miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo mnie boli każdy wasz grzech, każdy występek, gdyż jestem Bogiem bardzo czystym, świętym, to ode mnie zależy każda świętość, to na mnie wzoruje się wszelka czystość. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, ale nie dla grzechów, ale dla grzesznika. To ja sam was stworzyłem, doskonale wiem, jak działacie, jak funkcjonujecie. Nikt nie jest w stanie mnie oszukać, niczym mnie nie zaskoczy. Wszystko wiem, wszystko przewiduję, dlaczego więc pozwoliłem części chórów anielskich na ich zgrzeszenie, upadek, a w konsekwencji na upadek człowieka. Natura anielska jest dość doskonała, lecz nie tak doskonała, jak natura Boża, która jest perfekcyjna. Trójca Święta istniała od zawsze, na zawsze, jest stała w uczuciach, a także stała pod każdym względem. Choć jestem Bogiem, to nie mogłem stworzyć bytu anielskiego tak perfekcyjnego, dobrego, doskonałego, jaką jest Trójca Święta. Natura anielska jest dość bogato uposażona, ale nie mogłem ofiarować żadnemu aniołowi tyle, co sam posiadam, bo duch anielski jest znacznie ograniczony pod każdym względem. Nie posiada tyle w swoim osobistym uposażeniu tego, co posiada każda osoba Boża. Do budowy każdego anioła użyłem dość ograniczonej liczby Bożej materii, jednak o wiele większej niż ma człowiek, lecz nie na tyle wysokiej, aby natura anielska mogła wytrzymać wszelkie dary, które posiada Trójca Święta na stałe, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla siebie, bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Natura każdego anioła podobną jest naturze Bożej, to natura duchowa nie oznacza symboliczna, ale rzeczywista. Natura Boża jest doskonała, może stworzyć to, co chce, kogo chce. Stwarzając coś, nie czynię tego fizycznie, bo moje słowo, tak samo jak słowo Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego ma moc stwórczą samą w sobie. Gdy mówię coś by się stało, to się to dzieje i nie ma możliwości, aby się nie stało. Natura anielska to natura stworzona, nie ma możliwości stwarzania czegokolwiek. Może natomiast przy wydatnej Bożej pomocy coś przetworzyć, przekształcić. Do tego, aby to uczynić, anioł używa przydzielonej dla niego mocy Bożej do wykonania zadania.
Trójca Święta była zmuszona do przetestowania woli każdego anioła, a test ten miał pokazać, czy każdy pojedynczy anioł jest w stanie uniżyć się tak, jak uniża się Trójca Święta, by służyć naturze ludzkiej. Niestety, część aniołów nie chciała się uniżyć, zbuntowała się, nie chciała służyć, pomagać naturze ludzkiej, zgrzeszyli wielką, przepastną pychą, do której dołączyły inne grzechy. Jedynie posłusznemu aniołowi może Trójca Święta udzielić część mocy Bożej niezbędnej do wykonania zadania. Taka sama moc w ręku upadłego anioła uczyniłaby niewyobrażalne szkody im samym i światu aniołów i ludzi. Wiedząc to, musiałem poddać próbie wierności wszystkie stworzone chóry anielskie. Każdy anioł z każdego chóru anielskiego jest duchem, lecz ma możliwość materializować się, lecz czyni to bardzo rzadko, bo to niewygodna, mało komfortowa forma. Osoby Boże, tak samo i natura anielska wykonuje coś siłą swojej woli, ona jest niezbędna do wykonania czynności. Chcąc wykonać coś fizycznego, anioł musi się choć częściowo zmaterializować. Każdy anioł otrzymuje swoje zadanie do wykonania, a do tego otrzymuje niezbędną ilość mocy Bożej do wykonania powierzonego zadania. Dla każdego dobrego anioła jest wielkim szczęściem i radością móc spełnić każdy Boży rozkaz, każde Boże życzenie. W czasie wykonywania zadania, anioł jest wyposażony w moc Bożą niezbędną do wykonania zadania. Natura anielska na krótko może wytrzymać, dzierżyć moc Bożą, może za zgodą Bożą nią posługiwać się. Moc Boża uchodzi z anioła zaraz po wykonaniu zadania tylko dlatego, aby nie nastąpiła destrukcja jego osoby. Każdy anioł z każdego z 9 chórów anielskich jest stworzony z dość znacznej ilości Bożej materii diametralnie większej niż jest stworzona dusza i ciało człowieka. Ilość Bożej materii daną człowiekowi pozwala mu istnieć, a anielska pozwala mu działać. Każdy człowiek żyjący na ziemi musi się uczyć całe swoje życie, by posiąść jakąś wiedzę, a i to potrafi ją zapomnieć. Po śmierci ciała każdy człowiek zyskuje w darze niezbędne informacje, które zostają mu wlane, wie to co niezbędne, nikogo nie musi się o nic pytać. Ciało i mózg ludzki dość szybko zapomina wyuczoną wiedzę, dusza nie traci pamięci nigdy. Przetwarzanie, zmienianie czegoś przez aniołów nie daje im mocy stwarzania, bo ich byt tego nie wytrzyma. Anioł wykonując jakieś zadanie, czyni je mocą Bożą, to znaczy, że sam Bóg to wykonuje, używając do tego bytu danego anioła. Jeżeli któryś anioł wykona coś nadzwyczajnego, jakieś zlecone przez Trójcę Świętą zadanie, znaczy to, że pozwoliła mu na to moc Boża, którą Bóg wykorzystuje przez tego anioła do wykonania jakiegoś zadania, za jego pełną zgodą i wiedzą. Żaden anioł nie wykonuje nic bez wiedzy i zgody Trójcy Świętej. Nie przekażę wam teraz pełnej wiedzy o naturze anielskiej, bo tego nie zrozumiecie. Każdy anioł z każdego chóru anielskiego zgadza się na wykonanie każdej wyznaczonej przez Trójcę Świętą decyzji, zadania, nawet jak wykonanie zadania wiąże się z upokorzeniem jego osoby. Dawniej ludzie trochę więcej posługiwali się aniołami, choć do końca nie zdawali sobie z tego sprawy. Maryja, to korona stworzenia, żyjąc na ziemi była, taką jak każda przeciętna kobieta żyjąca na ziemi, ale by mogła zostać matką Jezusa Chrystusa, jej dusza musiała być wykonana diametralnie inaczej niż innych ludzi i aniołów. Do wykonania duszy Maryi zużyłem tyle Bożej materii, tak by z niej mogli być stworzeni wszyscy ludzie i wszystkie chóry anielskie razem wzięci. Jest to specjalne wyposażenie jej duszy, by jako jedyna była w stanie znieść w sobie 9-miesięczną obecność mojego i jej Bożego Syna. Żadna inna kobieta nie byłaby w stanie wytrzymać w sobie obecności osoby Bożej, gdyby jej dusza i ciało nie zostały specjalnie wzmocnione. Żyjąc na ziemi Maryja niczym specjalnym się nie wyróżniała, mimo że otrzymała specjalne uposażenie swojej duszy od Trójcy Świętej, w ramach którego uposażenia miała pełną współpracę z Duchem Świętym. Od chwili poczęcia w jej przeczystym łonie ciała Jezusa Chrystusa zdała sobie sprawę, jak wielka, ogromna to godność i zadanie móc urodzić i wychować Syna Bożego. Maryja była poczęta bez jakiejkolwiek zmazy czy skazy i winy. Nigdy nie dopadło jej jakiekolwiek działanie któregokolwiek demona. Maryja była i jest wzorem cnót i pokory, bo całą sobą czerpała z Bożego źródła. Bardzo bogate uposażenie duszy Maryi sprawiło, że była w stanie oprzeć się wszelkim wysiłkom i zakusom całego piekła. To Trójca Święta dała jej siłę i niezbędną moc do trwania w dobrym i zniesienia całego ogromu cierpień związanego z koniecznością odkupienia każdego człowieka przez jej i Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Na początku swojej drogi poprosiła mnie Maryja o to, aby była w stanie cierpieć to samo co Jezus, a ja się na to zgodziłem. Maryja od początku ofiarowała siebie i swoje cierpienia do pełnej dyspozycji Trójcy Świętej, a przez to stała się pełnowymiarową współodkupicielką.
Serce Maryi bardzo silnie tęskniło za obecnością przy niej Jezusa po Jego śmierci, dlatego zlitowałem się nad nią i zezwoliłem Jezusowi przyspieszyć zmartwychwstanie o ponad pół doby. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Maryja żyła na tyle długo, aby swoim życiem i modlitwami oraz postami, a także rozmaitymi staraniami umacniać świeżo powstały Kościół Święty. Gdy nadszedł stosowny czas, zakończyła swoje ziemskie życie i umarła, choć nie musiała, ale z woli i postanowienia Trójcy Świętej została wzięta z jej duszą i dziewiczym ciałem do nieba. Jezus sam oprowadził swoją matkę po wszelkich zakamarkach nieba, wszystko jej pokazał. Pokazał jej też czyściec i piekło. Jezus w imieniu Trójcy Świętej poprosił swoją mamę o to, czy zechce zostać królową nieba i ziemi i całego stworzenia. Jezus wszystko wyłożył swojej mamie, pokazał wszystko to, co konieczne, jak bardzo jej zgoda pomoże w zbawieniu miliardów dusz ludzkich. Maryja zgodziła się na uwieńczenie jej osoby największą koroną chwały. Od pierwszej chwili swojego panowania Maryja zaczęła intensywnie działać, pracować na rzecz ratunku licznych dusz. Trójca Święta daje jej wszystko, czego chce i pragnie. Może używać mocy Bożej w stopniu o wiele większym, bogatszym niż wszystkie chóry anielskie razem wzięte. Przewidziałem to wszystko w swojej łaskawości, dlatego zgodziłem się, aby ofiarować jej wszystko to, co jej ciało i dusza mogły znieść, wytrzymać. Otrzymawszy od Trójcy Świętej bardzo wiele, nadal pozostaje cicha, pokorna, nadal jest pracowita, wykorzystuje każdą możliwość, aby ratować od wiecznego potępienia tyle dusz, ile zdoła. Maryja w swojej pokorze nie chciała zostać królową nieba, ziemi, czyśćca i mieć pełną władzę nad całym piekłem i jego wszystkimi mieszkańcami. Jednak Jezus Chrystus, jej i mój boski Syn, wytłumaczył jej, co tym zyska, jak wiele będzie w stanie dokonać za Bożym pozwoleniem i aprobatą. To Maryja jest królową Apokalipsy, to ona przeprowadzi ludzkość przez ten tak trudny dla całej ludzkości czas. Jednak szatan na ten czas dostał ode mnie pozwolenie na czynienie wszystkiego, co zdoła, aby zatracić ludzkość na wieki w czeluściach piekła. Jednak Maryja ma swój plan, ona nie pozwoli mu zbyt wielu ludzi potępić na wieki. Demony doskonale wiedzą, co im wolno, a czego moc Boża nie pozwala im dokonać, przekroczyć Bożego pozwolenia. Szatan się spieszy, bo wie, jak bardzo mało ma czasu, wie, że to już jego koniec. Lucyfer zmobilizował całe piekło demonów i niektórych ludzi potępionych, większość wyszła na ziemię po to, by kusić, wabić kogo zdołają. Niebawem wybuchnie wiele wojen i konfliktów. Masowo będą ginąć liczni ludzie nieprzygotowani do odejścia do wieczności. Zbyt wielu ludzi świadomie oddało duszę diabłu w zamian za sławę, doraźne korzyści, władzę, bogactwo. Niestety jest bardzo wiele kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy stali się Judaszami. Niedługo dam rozkaz Maryi, aby przygotowała wydarzenie oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. To zmieni wiele. To w tym czasie demon ruszy do ostatniego boju o duszę. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was, bo mam dla was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości, ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki wiary i waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą Polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia, pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dawać dobrych, uczciwych rozporządzeń. W niedługim czasie polski rząd łajde szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów, w końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywróci ład w całym Kościele Świętym. Zanim to jednak nastąpi,
Do głosu oficjalnie dojdzie syn zatrącenia, Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatami oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą znamię bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby się wypełniły pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi chórami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra z Kretesem, bój ten już się zaczął. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim przyzywając na pomoc Maryję w każdej duchowej potrzebie, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy, same przed sobą trwają w ułudzie i kłamstwie, ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca, bo choć Boże światło ukazuje im prawdę, to oni wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii i iluminatom oraz innym lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo, Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być, czy przy demonie i jego kłamstwie i ułudzie, czy przy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, który zawsze wygrywa. To do was teraz należy decyzja, co zdecydujecie? Co wybierzecie? Kocham was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej knombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec. Komentarz do orędzia. Orędzie, które dziś otrzymaliśmy, jest głębokim i pełnym troski przesłaniem od Boga Ojca, przypominającym nam o fundamentalnych prawdach naszej wiary. Bóg, w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu, nieustannie poszukuje sposobów, aby dotrzeć do serc swoich dzieci, kierując je ku ścieżce prawdy i zbawienia. To orędzie jest jednym z takich boskich wezwań, skierowanym do każdego z nas, byśmy na nowo przemyśleli swoją relację z Ojcem, który stworzył nas z miłości i pragnie naszego dobra. Przesłanie to skłania do głębokiej refleksji nad naszym życiem duchowym i codziennym postępowaniem. Bóg Ojciec wzywa nas do zaufania Jego woli, do nawrócenia oraz do walki z pokusami i złem, które w dzisiejszym świecie wydają się nabierać na sile. Wskazuje na konieczność duchowej czujności i oddania się modlitwie, które są kluczowe w walce duchowej. Przypomnienie o roli Maryi w planie zbawienia jest szczególnie istotne, podkreśla jej niezwykłą moc jako orędowniczki w walce z siłami ciemności. To orędzie można odczytać również jako wezwanie do duchowej mobilizacji. Bóg Ojciec nie obiecuje nam łatwego życia, ale wskazuje drogę do prawdziwej radości i pokoju, które można osiągnąć jedynie przez pełne zaufanie Jego prowadzeniu. Jego słowa niosą ze sobą zarówno przestrogę, jak i nadzieję. Z jednej strony jesteśmy ostrzegani przed niebezpieczeństwami duchowymi i złem, które nas otacza, z drugiej zaś Bóg Ojciec daje nam pewność, że jeśli będziemy wierni Jego woli, to nie zabraknie nam Jego wsparcia. Orędzie to warto przyjąć jako zaproszenie do pogłębienia relacji z Bogiem przez modlitwę, sakramenty i codzienne życie w zgodzie z nauką Chrystusa. Jest to również przypomnienie, że w walce ze złem nie jesteśmy sami, mamy u boku Maryję, świętych oraz samego Boga, który jest źródłem wszelkiej mocy i miłości. Na koniec warto zauważyć, że choć orędzie to zawiera elementy przestrogi, to jednak jego głównym przesłaniem jest miłość i troska Ojca, który pragnie dla nas wiecznego szczęścia. Jest to wezwanie do nawrócenia, ale także do radości z bliskości Boga, który nieustannie pragnie prowadzić nas ku sobie. Orędzie to stanowi więc zarówno duchowy drogowskaz, jak i przypomnienie o niezmiennej miłości Boga do każdego człowieka.